Dzień dobry. Dzisiaj witam Was z bardzo intrygującego miejsca. Za mną miasto Jaipur, nazywane różowym miastem, jedno z najbardziej intrygujących miast w Indiach. Wybierzemy się dzisiaj do budynku, który stanowi tutaj naprawdę taką ciekawą atrakcję turystyczną i przyciąga naprawdę tysiące ludzi z całego świata. Ten budynek to Pałac Wiatrów, w języku hindi nazywany Hawa Mahal. Czym on tak naprawdę się wyróżnia? Opowiem Wam jego historię. Gdy w Europie kończyły się czasy rewolucji francuskiej, a do władzy dochodził Napoleon Bonaparte, w Indiach, w Jaipurze rządził Maharaja Pratap Singh. I miał on też taką swoją małą rewolucję chyba tutaj. Mieszkał w pałacu w Jaipurze. No i w tym pałacu oczywiście co musi być? Co musi być w pałacu? Damy dworu. Nie jedna, dwie, trzy, ale pewnie ich setki. No i ta rewolucja polegała chyba na tym, że te damy dworu zaczęły wywierać na Maharadży olbrzymią presję. Dlaczego? No bo im się po prostu nudziło. No bo co można robić w pałacu? Co można robić? Całymi dniami chodzić po tych korytarzach? No nie jest zbyt ciekawie, a do tego dochodzi jedna ważna rzecz. W tamtych czasach panował pewien zwyczaj, czy też taka zasada, że dam dworu nikt nie mógł zobaczyć. Czyli nie mogły się one oddawać największej przyjemności, którą mieli ludzie, zanim wynaleziona została telewizja i telefony komórkowe. Co to było? Wyglądanie przez okno i obserwowanie pięknych ulic. Oczywiście, jak sobie przypomnicie, co robiły wasze babcie, zawsze siadały na ławeczce przed domem i patrzyły na to, kto przechodzi ulicą, jakie samochody jadą, jakie pojazdy i tak dalej. No bo była to największa rozrywka kiedyś. No i te damy dworu nie mogły tego robić, no bo jakby wyglądały przez okno, no to wszyscy by je zobaczyli, a przecież tego nie wolno. Więc Maharaja Pratap Singh musiał znaleźć rozwiązanie i postanowił wybudować Pałac Wiatrów, czyli właśnie Hawa Mahal. Zrobił to w 1799 roku, czyli dokładnie w roku, kiedy Napoleon został konsulem i zbudował ten pałac. I on, wydaje mi się, że budował go dosyć szybko, bo to taka ciekawostka, największy chyba budynek na świecie zbudowany bez fundamentów, a ma 5 pięter, więc jest to dosyć wysoki budynek jak na tego typu konstrukcje. I co jest w tym budynku wyjątkowego? Wygląda on trochę jak taka wielka korona, bo tutaj Maharaja sugerował się oczywiście koroną Kryszny, czyli jednej takiej z największych postaci hinduizmu. I wygląda on trochę też jak taki wielki ul, bo jest mnóstwo okienek takich balkonowych, czyli takich małych balkoników z okienkami, które pozwalały właśnie damom dworu wyglądać przez okno i patrzeć, co dzieje się tam na tej ulicy. I tych okienek jest aż 953, więc dość dużo. Być może tych dam dworu było właśnie tyle, że każda miała tam swoje okienko. No kto wie. Natomiast budynek jest naprawdę bardzo piękny, bardzo ciekawy. Ale jak tak wczoraj sobie chodziłem wokół niego, to zastanawiałem się, czy tak naprawdę jego budowa ma sens. No bo powstał chyba właśnie w tym celu do takiego zapewnienia rozrywki damom dworu. Nawet nie można wejść ze strony ulicy do tego budynku, czyli tutaj te damy dworu były w 100% zabezpieczone, ale jak się zastanawiamy, to ta zasada, że nikt nie może zobaczyć damy dworu, no bo w sumie dlaczego nikt ich nie może zobaczyć, ona nie ma za bardzo sensu. Więc Maharaja spędził wiele miesięcy budując tę konstrukcję tylko po to, że tak mu się wydawało, że tak powinno być, prawda? I zastanów się, czy ty też nie budujesz swojego takiego pałacu wiatrów, jeśli chodzi oczywiście o naukę języków. Czyli czy też nie robisz pewnych rzeczy tylko dlatego, że wydaje ci się, że tak powinno być, że powinniśmy to robić, że wszyscy to robią, to my też musimy. Najlepszy przykład, nauka słówek. Uczysz się słówek?
No dlaczego się uczysz słówek? Przecież to ci nic nie daje. I tak nie potrafisz tych słówek potem użyć w zdaniu. Nauczysz się 150 nazw kwiatów w języku, nie wiem, francuskim czy niemieckim, którego się uczysz i co? I nie będziesz w stanie powiedzieć nic na ich temat, bo i tak zaraz te słówka zapomnisz, a po drugie nie wiesz, jak ich używać, jak je łączyć z innymi słowami. No właśnie. Więc po co uczyć się słówek? Te słówka to jest taki właśnie nasz pałac wiatrów, ale w Twoim przypadku może być to coś innego. Może na przykład przeglądasz tabelę odmian i codziennie zaglądasz do jakichś książek z gramatyki, myślisz, że to Ci pomoże w nauce. No nie do końca Ci pomoże w nauce. Nie możesz być jak ta dama dworu, która siedzi w pałacu wiatrów i tylko spogląda na to, co się dzieje. Język musisz chłonąć poprzez kontakt z tym językiem. Musisz mieć kontakt ze zdaniami, musisz mieć kontakt z ludźmi, którzy w tym języku mówią. Musisz wyjść na tą przysłowiową ulicę i zobaczyć, jak ten język tak naprawdę wygląda. Także życzę Ci tutaj właśnie, żebyś się opuścił czy opuściła ten swój językowy pałac wiatrów i spróbował czy spróbowała chłonąć tego prawdziwego języka. A jeśli zamierzasz wyjechać kiedyś do Indii, to oczywiście pamiętaj o tym, żeby zapisać się na nasz kurs języka hindi, który jest naprawdę bardzo fajny i to co ważne, uczymy w nim języka hindi, którym porozumiewają się rzeczywiście ludzie tutaj, bo wiele kursów no, tak bazuje na takim języku literackim, którego nikt nie używa. Jeśli nie chcesz, żeby ludzie na Ciebie patrzyli się dziwnie, tylko żeby byli naprawdę pod wrażeniem, to koniecznie dołącz do naszego kursu. Link do kursu znajdziesz oczywiście w opisie do tego wideo. I zachęcam Cię do nauki tego intrygującego, jak całe Indie, języka. A na razie pozdrawiam Cię serdecznie z gorącego, ale na szczęście nie tak bardzo gorącego Jaipuru i pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań. Woo!